Witam wszystkich. Tematem lekcji dzisiaj są fale stojące, rozwiązywanie zadań. I zacznijmy od zadania 6.4.9 ze strony 79. To jest ten drugi zbiór zadań z zakresu rozszerzony nowa era. Szybciutko pokażę ten zbiór. Nowa era. Znaczy treść tu zapisałem, ponieważ część może mieć ten zbiór, część nie, albo z czasem możecie nawet sprzedać, więc a być może te filmy zostaną na dłużej. Więc treść jest tu podana. Zaraz przeczytam, bo piszę pewnie niewyraźnie, ale miejmy nadzieję, że jest to widoczne, więc czytam treść. Jeden koniec stalowej struny przymocowana do generatora drgań poprzecznych, a drugi obciążono ciężarkiem przerzuconym przez bloczek. Długość struny między generatorem a bloczkiem wynosiła L równa się 0,1 metra, a jej przekrój poprzeczny S, duże S równa się 3 mm². I w punkcie A oblicz siłę, jaką należy napiąć strunę, aby powstała w niej fala stojąca o podstawowej częstotliwości F równa się 110 Hz. Gęstość stali ρ równa się 7700 kg na metr sześcienny. I jeszcze drugie polecenie w punkcie B. Czy na tej strunie można zaobserwować falę stojącą o 3 strzałkach i 4 węzłach? Jeżeli można, oblicz jej częstotliwość. No i jeszcze jest rysunek narysowany, ale to dużo wyjaśnia. Więc jeszcze raz tę treść pokażę, żebyście mogli... Sekundę. O. Dobrze, pokazaliśmy. No, idziemy dalej. No i teraz tak. To jest generator tych drgań poprzecznych. Tu jest bloczek. Struna jest przerzucona przez ten bloczek i obciążona ciężarkiem. I ten ciężarek napina tą strunę. I teraz, znaczy tak naprawdę to zadanie jest źle sformułowane, ale nie będę teraz wnikał w to, gdzie tu są błędy, ale z pewnością gdzieś na maturze by być nie mogło w tej formie podane, bo tu z analizy właściwie odpowiedzi wynika, że ten punkt tej struny się nie porusza. No jeżeli to byłby rzeczywiście generator drgań poprzecznych, to w ogóle ten koniec struny musiałby się poruszać w tym generatorze do góry i do dołu. Czyli tu w tym miejscu powinna powstać wtedy strzałka, ale zakładają, że jakimś cudem ten generator, nie poruszając tego końca struny, wytwarza w tej strunie fale poprzeczne. No, załóżmy, że taki cudowny generator istnieje. Czyli zakładamy, że ten punkt struny się nie porusza i ten punkt, no ponieważ też dotyka do bloczka, też się nie porusza. No i teraz wypiszmy te dane nasze i zamienimy jednostki. Pole przekroju tej struny są 3 mm², może inaczej, długość struny to jest od tego miejsca, od generatora do bloczka, to L to jest 1/10 metra, to nie trzeba zamienić jednostek. Pole przekroju tej struny 3 mm². I tu przy okazji nauczymy się właśnie zamieniać jednostki. Na metr oczywiście kwadratowy zamieniamy i też nie trzeba pamiętać tego, ile w metrze kwadratowym jest milimetrów, tylko to automatycznie się pojawia. Skoro to ma być równe temu, no to znaczy, że w miejsce milimetra mamy wstawić po prostu milimetr. No, milimetr to jest 1/1000 metra, więc tu gdzie był ten milimetr, jest
1/1000 metra, czyli 10 do minus trzeciej metra i ten milimetr był podnoszony do kwadratu, no to więc w nawiasie musimy wziąć ten milimetr i podnieść do kwadratu i wyjdzie nam wtedy 10 do minus 6, bo mnożymy wtedy te wykładniki, tak? Metra kwadratowego. Także nie zapamiętujemy, dzieje się to automatycznie. Zamiast milimetra stawiamy milimetr, robimy z nim dokładnie to samo, co było po tej stronie. Działania na wykładnikach to są już proste dla nas i mamy. Gęstość 7700 kg na metr sześcienny, tu jednostek nie trzeba zmieniać i również częstotliwość równa jest 110 Hz, też nie trzeba zmienić jednostek, ale później jak wstawimy do wzoru, to zamiast herca wstawimy 1 przez sekundę, bo tak trzeba by tam w trakcie obliczenia zamieniać. No i przypominam, tu będzie nam potrzebny wzór na prędkość fali w napiętej stronie. Ja ten wzór Wam podawałem przy właśnie przy omawianiu fal stojących w napiętej stronie. Jak ktoś chce to sobie powtórzyć, to wróci do tego filmu, a jak ktoś tak zwany obcy ogląda to, jest to dostępne przecież w YouTube, no to wystarczy wejść na kanał Tenis Sport, ale przez 2N, Tenis Sport i tam odnaleźć film o falach stojących w napiętej strunie. Więc ta prędkość fali w napiętej strunie zależy od siły napinającej strunę, od gęstości tej struny i pola poprzecznego przekroju. Tak? No w takim razie my tą siłę mamy obliczyć, właśnie siłę F, siłę napinającą stronę. No, najpierw przekształćmy sobie ten wzór, obliczmy z tego wzoru F, no to podnosimy do kwadratu obie strony, tu znika pierwiastek to V do kwadratu i wtedy to F jest licznik, więc to zostaje, mnożymy przez ρ razy S, czyli te wielkości przychodzą do licznika na drugą stronę, czyli obok tego V kwadrat. Teraz spójrzmy co mamy, no ρ jest podane, S, czy pole przekroju jest też podane, ale brakuje nam prędkości fali w tej stronie. No to właśnie, to musimy przypomnieć sobie związek, znaczy my znamy częstotliwość drgań tej struny, więc ona jest powiązana z prędkością fali i z długością fali, więc ten związek właśnie między prędkością fali, długością fali i częstotliwością jest bardzo szybko można wyprowadzić, więc ja za każdym razem go wyprowadzam w każdym zadaniu, żeby to zawsze było na miejscu. Więc prędkość fali to jest droga przez czas. Jeżeli za czas wybieramy okres drgań w źródle, to w czasie jednego okresu fala sinusoidalna przebywa drogę równą długości fali. Można to zapisać, zmienić formę, podzielić przez okres, to jest pomnożyć przez jego odwrotność, a odwrotność okresu to jest częstotliwość. I znaczy ja tu podkreśliłem, znaczy tam jeszcze coś jest dalej, ale to chwilowo już o tym zapomnijmy, bo na razie ten wzór znaleźliśmy, że prędkość fali to jest długość fali razy częstotliwość. Dlaczego podkreśliłem? Bo to będziemy wstawiali zaraz do wzoru, a później do drugiej części zadania będzie nam to potrzebne, ale to na razie o tym zapominamy. No i teraz spójrzmy tu. Mówi to F, to jest fala stojąca o podstawowej częstotliwości. Podstawowa częstotliwość fali stojącej bierze, to jest dla tej postaci fali stojącej, gdy mamy między tymi punktami tylko jedną strzałkę, czyli ta najprostsza postać fali stojącej. Kiedy mamy tu węzeł i tylko jedną strzałkę i żadnego innego węzła między tymi węzłami. Tak? To jest ta postać podstawowa. Czyli widzimy, że na długości L mieści się połowa długości fali. No bo cała długość, to byśmy musieli jeszcze 2 razy tyle, 2 razy większą odległość to mieć, żeby zmieściła się cała długość fali. Czyli w takim razie zauważamy, że no to muszę przesunąć, że na długości L mieści się połowa długości fali, więc stąd długość fali to jest 2L, tak? No i teraz do tego wzoru, który tu mamy, w miejsce V wstawimy najpierw lambda razy F, czy długość fali razy częstotliwość, a potem w miejsce lambdy wstawimy 2L. No to wstawiamy. Najpierw wzór powtórzyłem, czy ten wzór powtórzyłem tu i w miejsce V wstawiamy to lambda razy F, czy lambda razy do kwadratu podnosimy, lambda kwadrat F kwadrat, no i w miejsce długości fali 2L, ale ponieważ długość fali była do kwadratu, więc trzeba w nawiasie wziąć do kwadratu. Czyli czwórka nam wyjdzie na początek, L kwadrat będzie F kwadrat i ρ razy S. No i mamy wzór.
Teraz podstawiamy wartości, wszystko znamy, gęstość znamy, pole przekroju znamy, długość struny znamy i częstotliwość znamy. Wstawiliśmy tu i wychodzi z tego, jak dobrze policzycie, 11,2 newtona. Tylko jeszcze dyskusja jednostek, dlaczego ten newton tu jest. A więc patrzmy, stąd mamy kilogram na metr sześcienny, tu jest. Potem tu jest metr do kwadratu, jest, tu jak do kwadratu podniesiemy, też będzie metr do kwadratu i tu będzie 1 przez sekundę do kwadratu. Tu będzie metr do czwartej przez metr do trzeciej, więc zostaje metr w liczniku razy 1 przez sekundę do kwadratu. Zmienimy formę, to jest kilogram razy metr na sekundę do kwadratu, a to jest kilogram, to jest jednostka masy, metr na sekundę do kwadratu, jednostka przyspieszenia i z drugiej zasady dynamiki wiemy, że właśnie masa razy przyspieszenie to jest siła, czyli to jest jednostka siły, czyli newton. I pierwszą część mamy. Druga część zadania. Czy na tej strunie można zaobserwować falę stojącą o 3 strzałkach i 4 węzłach? Oblicz jej częstotliwość. No oczywiście, że można, bo teraz tu mamy węzeł, czyli widzimy, że są 2 węzły i 1 strzałka i będzie zawsze o 1, w tych kolejnych postaciach fal stojących będzie zawsze o 1 węzeł więcej niż strzałek. I to tak tu dokładnie tak tu jest. Są 3 strzałki, czyli to punkty o maksymalnej amplitudzie i 4 węzły, tam gdzie amplituda jest równa 0, więc na pewno można wytworzyć i pozostałe, te wyższe, jakby harmoniczne. No i teraz narysujemy, zresztą my przy analizie znaczy fal stojących w napiętej strunie, unieruchomionej z obu końców, właśnie my te wszystkie postacie fal stojących obliczaliśmy, ale tu jakbyśmy potraktujemy to jako osobne zadanie, jakbyśmy zapomnieli tamto, więc w takim razie narysujemy. To jest właśnie postać fali stojącej, że o 4 węzłach i 3 strzałkach. Tu byłby generator, tu jest ten bloczek w tym miejscu i tu właśnie mam przykład 1, 2, 3, 4 węzły i 1, 2, 3 strzałki. No więc widzimy, że na długości L mieści się, jak tu jest jedna długość fali i jeszcze pół, czyli 3/2 lambda. Ale ponieważ już jedna długość fali była, to oznaczymy teraz dla tego pierwszego przypadku, dla dorygań tych podstawowych, to oznaczymy tą długość fali jako lambda 2 i częstotliwość, która jest związana z tą falą, jako F2. Czyli na długości L mieści się 3/2 tej nowej długości fali, stąd obliczamy tą długość fali, to lambda 2 to będzie 2L przez 3. No i ten związek, związek między prędkością fali, długością fali i częstotliwością jest w każdej postaci fal stojących jest prawdziwy, tylko wtedy mieliśmy V równa się lambda razy F, a teraz będzie, ponieważ jest inna częstotliwość i inna długość fali, no to będzie, zmienimy to na indeks 2, będzie lambda 2 razy F2 i z tego obliczamy to, co musimy obliczyć właśnie, czyli F2 to będzie V przez lambda. A właśnie, dlaczego przy V nie ma dwójki? Ponieważ prędkość fali nie zależy od tego, jaka to jest postać fali, zależy od tego, jak jest struna napięta. Znaczy obciążenie tej struny, czyli siła napinająca tą strunę nie uległa zmianie, pole przekroju się nie uległo zmianie, gęstość struny nie uległa zmianie, więc prędkość fali w tej strunie jest taka, jak była wcześniej, więc przy V nie ma indeksu. To jest ta sama prędkość, co wcześniej. Czyli obliczamy tą szukaną częstotliwość drgań, będzie to V przez lambda 2. No lambda 2 to jest właśnie to, a to nasza prędkość, no to już wcześniej właśnie ten podkreślony wzór mieliśmy, znaczy za podkreślonym wzorem jeszcze raz, to zobaczmy, więc ten wzór wypowiedzieliśmy V to jest lambda razy F, a w tym przypadku pierwszym długość fali była równa 2L, więc w miejsce lambdy wstawiamy 2L i mamy wzór na prędkość fali 2L razy F. F jest podany i ta długość jest też podana, czyli pośrednio tą prędkość fali znamy. Wyrażoną przez długość struny i tą pierwszą częstotliwość, tą wcześniej podaną w tej postaci podstawowej. Czyli w miejsce V, uwaga, tu wracamy teraz. Więc w miejsce V możemy wstawić tą poprzednią prędkość wyrażoną przez długość całej struny i tą poprzednią częstotliwość, tak? 2L razy F.
No to prosto przekształcenie, L się skróci, dwójka się z dwójką skróci, trójka przejdzie do góry, mamy 3F. Zresztą też pamiętamy z tej naszej analizy fal stojących w napiętej strunie, że te kolejne postaci, częstotliwości powiązane z tymi kolejnymi postaciami fal stojących są całkowitą wielokrotnością tej częstotliwości, tej postaci podstawowej, tak? Czyli więc mamy tu 3 razy F i F to było, częstotliwość była równa 110 Hz, czyli wychodzi nam 330 Hz. No i tu tam jeszcze będziemy mieli, wrócimy jeszcze do zadań z falami stojącymi, bo jeszcze będzie lekcja o dudnieniach i tam są zadania właśnie dwa takie w miarę trudne związane z tymi dudnieniami, ale to będzie jeszcze najpierw teoria musi być prowadzona, to żeby to za krótka lekcja nie było, to rozwiążemy jeszcze zadanie ze zjawiskiem Dopplera, do którego też jeszcze wrócimy, do tych bardziej skomplikowanych zadań, więc tu zapiszę zjawisko Dopplera, rozwiązanie zadań, ale no można taki punkt, jako punkt kolejny napisać. I zadanie rozwiążemy 6.5.11, strona 84. Ja w skrócie zapisałem treść tego zadania, ale ja zaraz przeczytam, tu może zobaczcie sobie to, przeczytajcie treść, a ja przeczytam Wam, jak to jest w podręczniku, jest tam troszkę dłużej, więc ja uciąłem część tej fabuły. To czytam treść z podręcznika, troszkę ona jest no, dłuższa, ale nie dużo. Wóz strażacki stał na poboczu drogi z włączoną syreną. Przejeżdżający drogą motocyklista zarejestrował zmianę częstotliwości dźwięku syreny. Zbliżając się do wozu strażackiego, słyszał dźwięk N równa się 1,2 razy wyższy niż wtedy, gdy się od niego oddalał. Oblicz prędkość motocyklisty. Oblicz prędkość motocyklisty. No to wypiszmy dane. Prędkość fali. Znaczy ja tu przyjąłem oznaczenia nieprzypadkowo takie, ponieważ zaraz wrócimy do lekcji ze zjawiska Dopplera, gdzie właśnie były takie oznaczenia, żeby szybko wykorzystać te wzory tamte, to użyjemy tych właśnie oznaczeń, które już wcześniej były użyte, czyli prędkość fali, to jest prędkość dźwięku, inaczej 340 metrów na sekundę, to N jest podane w zadaniu, czyli o tyle razy większą częstotliwość fali odbierał, gdy się zbliżał do źródła fali, niż gdy się od źródła motocyklista oddalał. No i szukamy prędkości tego motocyklisty, to czyli prędkość znaczy odbiorcy tej fali, tak? Więc prędkość odbiorcy, czyli motocyklisty, musimy obliczyć. No i właśnie musimy przypomnieć sobie wzory na częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora, czy to prędkość obserwatora właśnie, tu mówimy odbiorcy, a to obserwatora będzie dokładnie. Znaczy to jest to samo. Więc musimy przypomnieć sobie wzory na częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora, jeżeli źródło spoczywa, a obserwator się przybliża lub oddala od źródła. Ja te wzory tu zapisałem, ale zaraz wrócimy do wyprowadzenia tych wzorów jeszcze. Więc gdy obserwator zbliża się do nieruchomego źródła fali, to wzór ten wyprowadziliśmy, a gdy obserwator oddala się od nieruchomego źródła fali, to mamy drugi wzór. No, różnią się tym, że to jest plus, bo wtedy się zwiększa ta częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora. Tu mamy minus, ponieważ gdy się oddala, to ma wrażenie, właśnie znaczy częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora się wtedy zmniejsza. No i teraz oznaczenia VF prędkość fali, u nas to prędkość dźwięku będzie, VO prędkość obserwatora i F częstotliwość drgania źródła fali, albo częstotliwość w źródle fali. I widzimy, patrząc na te dwa wzory, tu mianownik jest taki sam, F jest to samo, więc licznik, który jest większy od tego licznika, czy to F1' jest większy od F2'. Znaczy u nas w tych wzorach, co zaraz pokażemy, to było tu F' było, tu też było F', a ponieważ mamy dwie różne częstotliwości, to dodałem tu indeks 1, jak się zbliża
obserwator, czyli ten motocyklista do źródła, a E2 jak się oddala. No musiał odróżnić od siebie. No i ponieważ część może pamiętać, część się nauczyła, część może zapomniała, a po jakimś czasie ktoś do tego może wrócić i w ogóle nie pamiętać tych wyprowadzeń, no to ja, żeby one były tu blisko, to ja szybciutko zaraz to pokażę. Znajdę, no już znalazłem. I tu szybciutko, jak ktoś chce, może przeanalizować sobie wyprowadzenie. Tu jest obserwator, oddala się od źródła z prędkością V. O, ja to może pomniejszę, no zawsze odwrotnie robię. O. I tu jest wyprowadzenie wzoru na częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora w przypadku, gdy obserwator oddala się od nieruchomego źródła. No, czy jak ktoś obcy nawet, czy nasze obce, nikt nie jest dla nas obcy, ale to ktoś przypadkiem będzie to analizował, gdzieś tam może się komuś przyda, to może sobie szybciutko to przeanalizować. I ten wzór, chodzi o ten wzór, właśnie musimy, wyprowadzony tu został, tak? To jest jedno, to jest jak obserwator oddala się od nieruchomego źródła. A tu troszkę skrócona forma, ale z podobnym opisem początkowym, jak obserwator przybliża się do źródła z prędkością VO. Znaczy ten wstęp to jest podobny jak w tym punkcie 4, więc trzeba przeczytać sobie ten punkt 4, to te same założenia tam są. Tam jest dokładnie w punkcie 4. I ten wzór jest wyprowadzony. Chcę sobie zatrzymać i może popatrzeć, wyprowadzić. Dobrze. I wracamy do naszego zadania. Więc te wzory tam są wcześniej wyprowadzone zostały. No i widzimy właśnie, że to jak się zbliża do źródła, to częstotliwość jest odbierana przez motocyklistę jest większa niż gdy się oddala. No i dalsze rozwiązanie jest dość proste matematycznie. Powiedziano nam w zadaniu, że właśnie ta częstotliwość odbierana przez motocyklistę tej fali, gdy się zbliża, jest większa od tej częstotliwości, gdy się oddala n razy, czyli 1,2 raza, czyli związek jest f1' przez f2' to jest n. No, łatwiej nam będzie, ponieważ będziemy wstawiali zamiast tych f1', f2' te całe ułamki, to lepiej jednak nie mieć tu mianownika, więc pomnożymy przez f2' i do tego wzoru w miejsce f1', f2' wstawiamy teraz te dwa wzory, zostały wstawione. Widzimy, że vf jest tu i tu w mianowniku, więc się skróci. Jak pomnożymy przez vf obie strony, f jest tu i tu mnożone, więc jak podzielimy przez f obie strony, też się skróci. Zostanie nam tylko znaczy z lewej strony zostanie, o, przepraszam, tu jest. Z lewej strony po skróceniu zostaje tylko to, co jest tu w liczniku, i co jest tu n razy to, co jest tu w liczniku, tak? Wymnażamy przez, może teraz powiększę, no teraz już będę wiedział, jak jest powiększę. O, jeszcze lepiej, więc jeszcze raz f się skraca, vf z vf, f z f, zostaje tylko to, co w liczniku i to n razy to, co tu w liczniku, wymnażamy przez n kolejne wyrazy. Szukamy teraz prędkości obserwatora, więc musimy mieć te wielkości z VO po jednej stronie. Tu widać, że lepiej na lewo przenieść, a wyrazy z VF na drugą stronę. Wyłączamy prędkość obserwatora, tu prędkość fali wyłączamy i tu, żeby już nie chciałem drugiej kartki, więc przekształcamy, obliczamy VO. Proste przekształcenie, wstawiamy dane liczbowe i wychodzi nam, jak to obliczycie dokładnie, wychodzi 31 metrów na sekundę. No to jest koniec na dzisiaj, ale znaczy tu jeszcze pewnie może jutro dodam jeszcze kolejne jakieś zadania, ale dzisiaj już nie mogę, bo nie zdąży mi się
kamera ponownie naładować. Mam jeszcze jedną lekcję dla innej klasy do nagrania. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Witam wszystkich. Tematem dzisiejszej lekcji są fale stojące i zjawisko Dopplera, rozwiązywanie zadań. To właściwie zajmiemy się tylko falami stojącymi, a to jakby ta druga część tematu to zapowiedź tego, czym zajmiemy się na następnej lekcji. Być może jeszcze ja doślę właśnie jakieś tam zadanie, dołączę do tego tematu zadanie ze zjawiska Dopplera, to być może później. No i przystąpmy od razu do zadań. Zadanie 6.4.8, strona 79, zbiór zadań ten drugi, zakres rozszerzony, nowa era. Zaraz jeszcze raz to pokażę. Więc teraz zbiór zadań drugi, zakres rozszerzony, nowa era. No już pokazałem wcześniej, powinniście wszyscy mieć to. I dobrze jest, nawet jak macie zbiory, uważam, że dobrze jest mieć nawet treść zapisaną w zeszycie, bo później zwykle ten zbiór albo go nie macie, albo nie ma go w pobliżu i same te liczby i wzory tak naprawdę nic nie mówią, nie można się z tego później uczyć. A zwykle nie ma czasu na szukanie. Więc tu zapisałem treść tego zadania. Czy ktoś ma, czy nie ma, to wtedy ten problem omijamy. Więc czytam treść. Struna o długości R równa się 68 cm, pobudzona do drgania, wydaje ton podstawowy o częstotliwości F1 i tu widać, że to F1 nie jest podane. Gdy jednocześnie ze struną pobudzoną do drgań kameryton powstało dudnienie o częstotliwości FD równa się 8 Hz. Kiedy strunę skrócono o delta L równa się 2 cm, dudnienie ustało. Oblicz częstotliwość drgań kamerytonu. No i ten kameryton służy, zwykle służy do synchronizowania, bardzo często służy do synchronizowania właśnie częstotliwości drgań, między innymi tam przyrządów, instrumentów muzycznych, a właśnie tą wzorcową częstotliwością, którą wydaje kameryton. No ale zajmijmy się, czyli na przykład jak ktoś stroiłby gitarę, na przykład, to dość często jest to, ten przyrząd używany. No i przystąpmy do rzeczy. Mamy strunę, tak jak w gitarze, zaczepioną z obu stron o długości L i jeżeli powstaje tu fala stojąca o tej podstawowej formie, to ma kształt, to maksymalne wychylenia w jedną i drugą stronę mają taką postać jak narys, co już kilka razy omawialiśmy, ale dobrze jest mieć tu również i przy tym zadaniu, bo gdyby ktoś zapomniał, co było wcześniej, albo dość później by wrócił do tej lekcji, to ma wszystko jak gdyby w jednym miejscu. Zarówno treść, jak i teoria. No i jeszcze co tu jest potrzebne w tym zadaniu? Wypiszmy dane może, czyli znamy długość tej struny, wiemy o ile trzeba ją skrócić, żeby wydawała, żeby częstotliwość tej fali stojącej, która w niej powstanie, była taka sama jak częstotliwość drgań kamerytonu i częstotliwość dudni mamy podaną jeszcze. Do samego rozwiązania nie jest potrzebny wzór na prędkość fali w napiętej strunie, no ale napisałem ten wzór tu nieprzypadkowo, ponieważ to zadanie da się rozwiązać tylko przy założeniu, że ta siła napinająca struny, no jeszcze przypomnę, co w tym wzorze występuje, jak prędkość fal poprzecznych rozchodzących się w napiętej strunie zależy od siły napinającej struny, od gęstości struny i pola poprzecznego przekroju struny. I to zadanie da się rozwiązać tylko przy założeniu,
że ta siła, że ta prędkość fali poprzecznej w strunie jest taka sama zarówno przed skróceniem, jak i po skróceniu struny. No a ta prędkość będzie taka sama, jak siła napinająca będzie taka sama, ponieważ gęstość materiału się nie zmieniła i pole przekroju się nie zmieniło. Czyli właściwie zakładamy tu, że ta siła napinająca strunę, pomimo że skróciliśmy później tą strunę, że się nie zmieniła. Czyli tu zapisałem to też dobrze. Zadanie da się rozwiązać jedynie przy założeniu, że siła F napinająca strunę w obu przypadkach była taka sama, czyli że była taka sama prędkość fali. Czyli nie będzie trzeba indeksu pisać przy V we dwóch wzorach na częstotliwość, ponieważ ta prędkość nie będzie się zmieniała, ale sam fakt, że trzeba tu dodać ten warunek, a nie ma go w treści zadania, oznacza, że zadanie jest źle sformułowane. Tak? Zakłada się coś, o czym się nie wspomina, czyli właściwie takie zadanie w tej formie na maturze nie mogłoby się pojawić, bo zaraz by się pojawiły później protesty jakieś takie i byłyby one uzasadnione. No i przypomnijmy sobie ten już podstawowy wzór dla fal sinusoidalnych, związek między prędkością fali, długością fali i częstotliwością. Ja go zwykle zawsze szybko wyprowadzam, ale już nie będę tu za każdym razem tego robił. I z tego wzoru można obliczyć częstotliwość, to będzie prędkość fali przez długość fali. No i teraz najpierw zapisaliśmy ten wzór, tu F1 napisałem, ponieważ napisaliśmy to dla początkowego tego stanu tej struny, czy dla tej fali stojącej, tej podstawowej formy, znaczy podstawowej postaci fali stojącej, która może powstać w strunie. I ponieważ właśnie oznaczam tą częstotliwość tu w zadaniu jako F1, chociaż nie podano jej wartości. Czyli V to jest lambda razy F, czy F to jest V przez lambda, ale piszemy ten wzór dla tej częstotliwości właśnie przy tej formie fali stojącej. Moglibyśmy to pisać również przy tej lambdzie lambda 1, ale akurat nie będzie to konieczne. No i teraz, tak jak już wielokrotnie to już robiliśmy, przy falach stojących na napiętej strunie widzimy, że na długości tej struny mieści się połowa długości fali. Czyli lambda na długości L mamy połowę długości fali, z tego możemy obliczyć długość fali, znaczy możemy ją wyrazić przez długość struny, czyli długość fali będzie równa 2L, proste przekształcenie. Czyli w to miejsce wstawiamy właśnie tą długość fali wyrażoną przez długość struny, tak? No i mamy pierwszy wzór. Teraz w treści zadania podane jest, że aby otrzymać żeby struna drgała z częstotliwością tego naszego kamertonu, to trzeba ją skrócić. W takim razie właśnie prędkość fali się w strunie wtedy nie zmieniła, bo zakładamy, że ta siła F się nie zmieniła, czy prędkość fali się nie zmieniła. Więc wzór już po skróceniu struny będziemy mieli inną częstotliwość, oznaczmy ją F2, prędkość fali się nie zmienia, ale ten sam wzór tu jest, tylko że to L będzie inne. L będzie teraz równa L, znaczy długość struny będzie równa L minus delta L, bo tyle została skrócona. No i właśnie, no i wtedy już nie będzie dudnień, zresztą o tych dudnieniach zaraz powiem, czyli częstotliwość drgania tej struny będzie taka jak częstotliwość drgania kamertonu, czyli ta częstotliwość F2 już po skróceniu struny to będzie równa częstotliwości drgania kamertonu. No jeszcze o tych dudnieniach, znaczy my już przy lekcji o falach stojących, to była chyba fale stojące i część trzecia, fragment pokazu gdzie oglądaliśmy taką symulację komputerową nakładania się dwóch fal sinusoidalnych znaczy o tej samej długości, tej samej częstotliwości, poruszających się i tej samej amplitudzie, poruszających się naprzeciwko siebie, nakładających się na siebie i wtedy powstała fala stojąca, ale później również sprawdziliśmy, co by było, gdyby częstotliwości tych fal nakładających się na siebie były różne, ale minimalnie, znaczy troszeczkę się wyróżniły.
czy minimalnie, no to wtedy powstawała fala zbliżona do stojącej, ale amplituda w danym punkcie, amplituda tej fali stojącej się zmieniała i to zmieniała się tak cyklicznie. I właśnie jak nakładają się dwie fale sinusoidalne, różniące się bardzo mało częstotliwością, czyli o zbliżonych częstotliwościach, to powstaje fala zbliżona do stojącej, czy dany punkt ośrodka znaczy wykonuje drgania harmoniczne o częstotliwości równej średniej arytmetycznej tych dwóch nakładających się na siebie fal, czyli o częstotliwości zbliżonej do jednej i drugiej, do częstotliwości jednej i drugiej fali, ale amplituda drgań w danym punkcie też zmienia się z pewną częstotliwością, ale dużo mniejszą niż częstotliwość drgań danego punktu. I dlatego słyszymy to dudnienie, czyli takie, gdyby to była fala dźwiękowa, to znaczy gdyby to struna wykonała takie drgania i powodowałaby powstawanie fal dźwiękowych, to byśmy słyszeli, że natężenie tego dźwięku znaczy zwiększa się i zmniejsza tak cyklicznie. I właśnie częstotliwość tych zmian, tej amplitudy drgań po nałożeniu się tych dwóch fal różniących się minimalnie częstotliwością nazywamy częstotliwością dudnień. Ja jak przeczytałem treść tego zadania, to już stwierdziłem, że trzeba najpierw, zanim te zadania rozwiążemy, że trzeba wyprowadzić wzór na to, co powstaje, jak nałożą się dwie fale sinusoidalne różniące się minimalnie częstotliwością, ale potem sprawdziłem w programie, że to właśnie tego nie ma w programie, tego wyprowadzenia. Więc w takim razie, no, skoro takie zadanie, że coraz drugie zadanie też będzie dotyczyło właśnie dudnień, no to w takim razie muszę Wam po prostu to podać, że częstotliwość dudnień będzie równa różnicy częstotliwości tych dwóch nakładających się na siebie fal. I wcale nie jest takie oczywiste to, co teraz powiedziałem, dlatego natychmiast chciałem to wyprowadzenie Wam zrobić, ale no niestety to nie jest w programie, więc byłoby to stratą czasu i wystarczy, w takim razie wystarczy do tych zadań z dudnień, jak one się gdzieś tam pojawią, tylko pamiętać, że i to przyjmujemy już tu bez dowodu w takim razie, że częstotliwość dudnień będzie równa różnicy częstotliwości tych dwóch nakładających się na siebie fal, jeżeli różnią się nieznacznie te częstotliwości. I będziemy oczywiście odejmować, ponieważ to FD jest dodatnie, to od większej częstotliwości będziemy odejmować mniejszą, więc trzeba będzie wcześniej określić, która jest większa, która mniejsza. No i wróćmy do tego, czyli z tego związku między prędkością fali sinusoidalnej, długością i częstotliwością obliczamy częstotliwość, zapisujemy ten wzór. Najpierw można byłoby bez tego F1, ten wzór ten otrzymujemy. Dla tej postaci fali stojącej, tej podstawowej, ta długość fali jest równa dwóm długościom tej struny, więc to wstawiamy. I ten wzór można zapisać dla tej sytuacji początkowej, oznaczmy tą częstotliwość F1 i wtedy struna ma długość właśnie L. I już po skróceniu struny, to ta struna ma długość L minus delta L, a wtedy częstotliwość, z jaką ona drga, jest już inna, F2. I to wtedy, według treści zadania, ta struna drga z taką samą częstotliwością jak kamerton, czyli ta częstotliwość F2 jest równa częstotliwości drgań kamertonu, czyli tej częstotliwości, którą mamy obliczyć właśnie. No i jeszcze spójrzmy, która z tych częstotliwości jest większa. No, założyliśmy, że prędkość fali mimo skrócenia struny nie uległa zmianie, czyli bo siła napinająca struny się nie zmieniła, chociaż nie jest to podane w treści zadania. No ale ponieważ mianownik się tu zmniejszył, no to ułamek się zwiększył, czyli to FK, częstotliwość kamertonu jest
jest większa niż częstotliwość początkowa drgań tej strony, czyli FK jest większa od F1, czyli wtedy częstotliwość dudni jest różnicą tych częstotliwości, ale musimy odjąć od większej, mniejszą, czy od FK odejmujemy F1. No więc dobrze, trzeba wiedzieć wcześniej, która jest z nich większa, chyba żebyśmy brali tu wartość bezwzględną. Więc częstotliwość dudni, która jest podana, to będzie różnica tej większej częstotliwości i mniejszej, tak? No i z tego możemy, tu nawet strzałki są narysowane, cała reszta to jest matematyka. Mamy 3 równania, to równanie, z tego równania obliczamy tą prędkość fali, o. I jeszcze mamy ten wzór, ale z niego obliczamy F1. Bo F1, mimo że tu jest w treści F1, gdzie tu jest F1, ale to jest wartość, nie jest podana ta wartość. W takim razie będziemy musieli się pozbyć tego F1 i tego V, bo prędkości V też nie znamy, czyli staramy się uzależnić prędkość i częstotliwość tą początkową przez dane zadania i przez niewiadomą naszą. No i teraz cała reszta to jest matematyka, więc trzeba w jakiś tam sposób to zrobić, żeby było to skuteczne, jak najmniej problemów, żeby nam stwarzało. Więc tu są strzałeczki narysowane, nie wiem, czy one są widoczne, czyli po prostu to trzeba wstawić w to miejsce i tą prędkość trzeba tu wstawić, ale ja zrobiłem najpierw tą prędkość tu wstawiłem i dopiero później do tego wzoru zamiast F1 wstawiłem to. No więc zobaczmy sobie. Czyli w miejsce prędkości V wstawiłem 2L razy F1, no to tu jest wstawione. Tu wcześniej widzę, że dwójki można skrócić, więc najpierw skróciłem te dwójki, zostało tylko to, co jest tu, L razy F1 przez L minus delta L, to jest ta częstotliwość kamertonu i dopiero teraz w miejsce F1 wstawiamy tą różnicę częstotliwości drgań kamertonu i częstotliwości dudni. No, zostało tu wstawione. Zamiast F1 ta różnica. I mamy równanie z jedną niewiadomą. To tak, L znamy, częstotliwość dudni też znamy. Co jeszcze? Delta L też znamy. Brakuje nam tylko tej częstotliwości kamertona, ale występuje i tu, i tu. No to trzeba w jakiś sposób sprawić, żeby była tylko po jednej stronie. Ale na szczęście ta częstotliwość występuje dwukrotnie, ale w tej samej potędze, czyli w pierwszej potędze. Wtedy jaka jest tu technika? Trzeba zlikwidować mianowniki, wymnożyć wszystko, przenieść na jedną stronę wyrażenia zawierające naszą tą wielkość szukaną i wyłączyć ją przed nawias, chyba że się jakoś tam poskraca, to będzie tylko raz, ale to zaraz zobaczymy. Więc pierwsze co? Wymnożymy przez ten mianownik i też tu ten licznik wymnożymy i również ten mianownik wymnożymy osobno przez to FK. Więc najpierw licznik wymnażamy L razy FK minus L razy FD, czy L razy FD i równa się, potem będzie L razy FK minus delta L razy FK, ale tu zmienimy kolejność FK razy delta L, czy minus, tak? Teraz popatrzmy, po jednej stronie jest L razy FK, tu jest też to samo, czyli jakbyśmy przenieśli jeden z tych wyrazów na drugą stronę, by się on zredukował z tym drugim, więc ja już to przekreśliłem, nie wiem czy widoczne to jest, czy, jak to widzę, to słabo widoczne przekreślenie, czyli tu przekreśliłem jeden i drugi wyraz, by się one zredukowały i ten wyraz jest z minusem, ten jest z minusem, no to ten przeniosę na stronę drugą, ten na lewą stronę, a ten na prawą, żeby albo przez -1 pomnożę i przekształcimy ten wzór, obliczamy z niego FK, czy dzielimy przez delta L będzie pod spodem, więc tu było delta L, teraz tu się pojawiło, no i dalej tylko wstawić wartości obliczenia, znaczy tu jeszcze, no może wzór za szybko, więc i wstawiam wartości, długość struny, o ile została skrócona, częstotliwość dudni. No i ale było pytanie, znaczy nie było pytania, ale tu już ono się rodzi pytanie, czy trzeba zamieniać te jednostki przy długościach. No są centymetry, a jednostką podstawową są metry. Czasami można poczekać do końcowego wzoru, bo jeżeli te wielkości byłyby przez siebie dzielone, to wtedy nawet nie ma sensu zamieniać jednostek, ponieważ centymetry by się skróciły. I właśnie jak patrząc na wzór końcowy,
końcowy. Widzimy, że tu mamy L, a tu delta L, czyli dzielimy przez siebie, więc jeżeli są w tych samych jednostkach, no to nawet bez zamiany jednostek jest to możliwe, bo centymetry się skrócą. Więc tu akurat nie zamieniałem jednostek z tego powodu, centymetry się skracają, no i wychodzi, to będzie 34 razy 8 wychodzi 272 Hz, tak? Więc pierwsze zadanie już jest, no jeszcze może tam, co tu trzeba coś pokazać, może coś przeoczyłem, to jeszcze pokażę, żeby to wszystko było widoczne. I tam było troszkę pomniejszone. Chociaż jak potem patrzę na tych filmach, to ono zwykle jest, nawet przy takim powiększeniu wszystko widoczne, ale ja patrzę w takie małe okienko i mi się wydaje, że to jest bardzo małe. I dlatego zawsze to pokazuję dla bezpieczeństwa. Nie zaszkodzi. No tu są te strzałeczki z podstawieniem. I dalej tylko czysta technika i wzór końcowy. No dobrze. No i jeszcze raz tak prosiłbym, żebyście zobaczyli na tą lekcję właśnie fale stojące i to chyba część trzecia i tam na końcu, w końcówce drugiej części tego pokazu właśnie tam nawet sugerowałem, że to będzie potrzebne w przyszłości, gdy tam ustawiłem częstotliwości tych obu fal nakładających się minimalnie różniące się i tam było widać te dudnienie, czyli ta zmianę amplitudy tej fali stojącej w danym punkcie i tak cyklicznie zmieniała się ta amplituda, ale to chyba jeszcze dołączę taki krótki filmik, bo żeby ktoś mógł nie zwrócić na to wtedy uwagi. I to jest pierwsze takie zadanie o dudnieniach, a żeby to utrwalić, to było jakby z tymi dwie gwiazdki miało w tym zbiorze, więc było takie no, już nie najłatwiejsze, ale takie średnio trudne, a teraz zadanie też o dudnieniach, ale już z 3 gwiazdkami, czy według tego zbioru, to już to niby do tych najtrudniejszych należy. I też zadanie z tej samej strony, zadanie 6.4.10, strona 79, treść tu szybciutko przeczytamy. Strunę gitary strojono za pomocą elektronicznego stroika, którego częstotliwość F równa się 440 Hz. Wskaźnik urządzenia zarejestrował dudnienia o częstotliwości FD równa się 4 Hz. Oblicz, o ile należy zwiększyć siłę naciągu struny, aby nastroić ją do częstotliwości rezonansowej, jeżeli obecny naciąg struny ma wartość F1 równa się 20 N. Czyli znowu mamy strunę i coś tam wydaje ona, znaczy powstaje ta fala stojąca i ta częstotliwość podstawowa jest minimalnie różniąca się od tej częstotliwości wzorcowej, do której chcemy ją dostroić. Czyli jak te fale się nakładają na siebie, to mamy do czynienia z dudnieniami. No i jest podana częstotliwość tych dudnień. Do takiej częstotliwości trzeba ją dostroić i tylko mamy jeszcze informację, że taka była siła naciągu tej struny. No i teraz wypiszmy może wszystkie dane. To jest ta częstotliwość ta wzorcowa, jak gdyby, do której chcemy dostroić. Częstotliwość dudnień i początkowa siła naciągu tej struny. I też już nie będę rysował tej postaci fali stojącej, tej podstawowej, więc szybciutko przypominamy sobie ten wzór, ten związek między częstotliwością, prędkością fali sinusoidalnej i długością fali. To jest zadanie poprzedniego, no to dokładnie tam to samo było i dla tej fali podstawowej ta długość fali jest równa 2 długościom struny, tak? Więc ten wzór już mamy z tej samej lekcji wcześniej, tak? Wzór, ponieważ tu siła naciągu będzie istotna, bo szukamy właśnie, o ile ona się zwiększyła, ta siła naciągu, to delta F, no to ona występuje właśnie we wzorze na prędkość fali w strunie. W zależności od tego, jaka jest ta siła naciągu, jeżeli nie zmienia się gęstość materiału, z którego struna jest wykonana i pole przekroju, to od tej siły naciągu zależy prędkość fali poprzecznej, która się rozchodzi w tej strunie.
no to w miejsce tej prędkości V musimy wstawić właśnie ten wzór, tak? No ale żeby nie mieć piętrowych ułamków, to można zapisać jako 1 przez 2L razy V, czy razy ten pierwiastek, czyli to jest to samo, czy podzielić ten pierwiastek przez 2L, to jest to samo, co pomnożyć ten pierwiastek przez odwrotność tego 2L. O. A teraz ten sam wzór piszemy dla tej już po zwiększeniu siły naciągu o delta F, będzie właśnie ta inna, nowa częstotliwość, właśnie ta, mamy nadzieję, że ta wzorcowa, do której mamy dostroić, ponieważ długość struny się tu nie zmieniła, więc to zostaje bez zmiany. Gęstość struny się nie zmieniła, pole przekroju się nie zmieniło, zmieniła się tylko siła naciągu, więc tylko w tym miejscu się pojawia ta już większa siła naciągu, czyli ta początkowa, powiększona o to delta F, bo informują nas, że zwiększono siłę naciągu. Tu gdzieś jeszcze, o ile należy zwiększyć, czyli nas informują, że dopiero jak zwiększymy siłę naciągu, to możemy uzyskać tą częstotliwość wzorcową. No i teraz, ponieważ zaraz będzie właśnie wzór, trzeba zapisać na częstotliwość dudni, uzależnić od tych częstotliwości, no trzeba wiedzieć, która z nich jest większa. No popatrzmy sobie, no 2L się to nie zmieniło, ρ było w tym samym miejscu, nic się nie zmieniło, tylko tu było F1, tu jest F1 plus delta F, czy tu się licznik zwiększył, czyli wiadomo, że ten ułamek się też zwiększył i całość się też zwiększyła, czy to F jest większe od F1. I częstotliwość dudni to będzie równa różnicy tych częstotliwości od większej i mniejszą, czyli od F odejmujemy F1. Właśnie dlatego było to istotne określenie, która jest większa, czyli Fd to jest F minus F1. No i teraz właściwie te trzy równania mamy. Pierwsze równanie, drugie równanie i trzecie równanie. I tworzą one układ równań. I z tego układu trzeba obliczyć to delta F. Ale policzmy ilość niewiadomych. Znaczy, bo zwykle układ równań da się rozwiązać, jeżeli mamy tyle równań, ile niewiadomych. No to zobaczmy, ile tu jest tych niewiadomych. No, ρ i S nie ma nigdzie w danych, to jest już dwie mamy. L też nigdzie nie ma w danych, to jest trzecia niewiadoma. Delta F szukamy, więc delta F, więc jest już która? Raz, dwa, trzy, czwarta niewiadoma. No i jeszcze nie znamy częstotliwości, której F1 nie znamy również. Znaczy nie chodzi o to F1, bo to jest siła, tylko nie znamy tej częstotliwości tej początkowej. F1, czyli mamy 5 niewiadomych. 5 niewiadomych, a 3 równania. Wydawałoby się, że jest to nierozwiązywalne, ale na szczęście, znaczy do niektórych wzorów przynajmniej, te niewiadome wchodzą w bardzo podobnej formie. I wtedy właśnie to jest jakieś tam zadanie czy będziecie rozwiązywali, gdzie wydaje się, że jest za dużo, ale już rzeczywiście dobrze sformułowane, gdzieś na maturze na przykład, czy jakimś egzaminie, to jeżeli będzie tych niewiadomych za dużo, a uważacie, że już więcej równań nie możecie napisać, to musicie uwierzyć w to, że w trakcie obliczeń te zbędne niewiadome się po prostu skrócą. Właśnie ze względu na to, że one w podobnej formie wchodzą do równań. I właśnie tu zobaczmy, że jak mamy te dwa równania, to 2L tu i tu w tej samej formie weszło do tych równań, ρ i S tak samo tu i tu. I teraz właśnie jakbyśmy podzielili te dwa równania stronami przez siebie, to 2L, ρ i S by się skróciło. Czy aż 3 niewiadome by zniknęły. Czyli połączenie tych dwóch równań powoduje, że aż 3 niewiadome nam znikają. I dlatego to zrobimy. Podzielimy przez siebie te dwie wielkości, ale ponieważ, i też jak dzielimy, to też dobrze popatrzeć, co przez co dzielimy, żeby nie komplikować sobie życia. No my szukamy tego delta F. No to dobrze byłoby, żeby to delta F było
w liczniku później, a nie w mianowniku. Więc jakbyśmy powiedzieli f1 przez f, no to delta f pojawi się gdzieś tam w mianowniku. Też by się tam problemu wielkiego to nie stwarzało, ale po co życie sobie komplikować? Więc podzielimy f przez f1 i w celu oczywiście pozbycia się aż trzech niewiadomych rho, s i delta l. No więc dzielimy f przez f1. No to widzimy, że właśnie to 2L, rho i S się skróci, zostanie tylko f, pierwiastek z f1 plus delta f przez f1. Jak podzielimy to przez to. No już zapisałem od razu, czyli to, co się powtarza, się skróciło, zostało tylko to. No i jeszcze, ponieważ my tego f1 nie mamy, czy tej początkowej częstotliwości, no to z tego związku, a właśnie fd i f mamy, no to f1 stąd obliczamy. I po to, żeby wstawić w to miejsce. Bo tu mamy dwie niewiadome, f1 i delta f. No to trzeba, i tu mamy dodatkowe równanie jeszcze, to niewykorzystane i trzeba się pozbyć zbędnej niewiadomej, czy f1, no to f1 stąd obliczamy proste przekształcenie i wstawiamy w to miejsce. No to wstawiliśmy. No i reszta to już jest dość prosta. Trzeba z tego wzoru obliczyć delta f. No to jest pod pierwiastkiem, więc podnosimy do kwadratu obie strony. Podnieśliśmy już. Tu w nawiasie trzeba wziąć tą różnicę. No i co? Trzeba pozbyć się teraz, znaczy tego, żeby samo delta f było, to mnożymy przez to, przez ten mianownik, a potem przenosimy to f1 z takim przeciwnym na drugą stronę, więc mnożymy przez f1. No to stąd pojawiło się tu w liczniku, już jest. No i teraz to f1 przenosimy na drugą stronę ze znakiem przeciwnym. No ja już jednocześnie zamieniłem strony ze sobą i ponieważ to f1 będzie, tu będzie ten wyraz minus f1, to f1 jest tu i to wyłączymy przed nawias i zostanie w nawiasie to f kwadrat przez tą różnicę do kwadratu minus 1, bo tam było f1 wyłączone przed nawias, tak? f1. Jakbyście pomnożyli przez f1, to tu pojawiłby się f1 i minus f1 by było, tak? I wstawiamy wartości liczbowe. Siła f1, ta początkowa siła naciągu struny to jest 20 N, f 440 Hz, fd jest to częstotliwość dudnień 4 Hz, minus 1 i to wyjdzie, jak policzycie dobrze, około 0,37 Newtona. No i tyle, jeżeli chodzi o te dudnienia. Znaczy, tam planowałem jeszcze coś ze zjawiska Dopplera, ale to albo to jeszcze jakiś taki dodatek, znaczy, ale chyba najpierw to jeszcze ten taki krótki filmik zrobię, jeszcze raz pokażę te dudnienia na tej symulacji komputerowej. Może nawet do tej lekcji dołączę, a jeżeli nie, no to jeszcze w ten sam dzień, troszkę później dołączę, a na kolejnej lekcji zajmiemy się już trudniejszymi zadaniami ze zjawiska Dopplera. Taki mam plan. No to na razie chyba tyle. No to akurat gdzieś tak na jedną lekcję to w sam raz wystarczy. Także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.